Mówili, przyjedź na Mazury. Będzie pięknie, niesamowite widoki, woda, spokój, może nawet trochę słońca. No więc przyjechałem. Nie dość, że pociąg, to jeszcze tam jakaś budowa. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Automady in China. I tak, przyjechałem na Mazury, żeby pojeździć nowym JQ-7. Naprawdę? Jak to JQ-7? Jak to nowy? Przecież to jest samochód, który już niemal od roku jest na naszym rynku. No właśnie, tylko dzisiaj największą nowością w JQ-7 jest napęd, czyli hybryda ładowana z gniazdka. Wizualnie z zewnątrz auto niewiele się różni. Te same klamki, nie lubię tego rozwiązania, te same duże, fajne lusterka, te same osłony błotników i nakładki na progi. Te same minecraftowe reflektory, reflektory są tutaj. Tutaj są światła do jazdy dziennej i ten sam atrakcyjny grill. No i w zasadzie wszystko byłoby takie same, gdyby nie to oznaczenie. PHE Blitz. Tak by powiedzieli w Oplu, ale to jest po prostu V, czyli V. No i oprócz wlewu paliwa po lewej stronie, po prawej stronie mamy klapkę do ładowania. I pozwólcie, że od razu rozwieję wszelkie wątpliwości. Ładowanie AC, czyli takim słabym prądem, to oczywiście 11 kW, a ładowanie DC, czyli szybkim, mocnym prądem, zaledwie 40 kW. Niestety mała jest też bateria LFP. Ma zaledwie 18,3 kW pojemności i niestety pojemności brutto. No i teraz chyba najważniejsze, bo układ napędowy w JQ-7 PHEV to silnik spalinowy 1.5 turbo, Do tego silnik elektryczny, no i jeszcze dodatkowo rozrusznik-alternator. czyli tak naprawdę mamy 143, 204 i 136 konie mechaniczne. Do tego musimy dołożyć 215, 310 i 120 Nm. No ale nie bądźmy Wikipedią. No właśnie, zatem czy olbrzymia bateria pomniejszyła w jakiś sposób przestrzeń ładunkową JQ-7? Zasadniczo nie, to nadal 500 litrów. Jednak kłopot polega w tym, że pod podłogą bagażnika nie ma już koła zapasowego. No ale cały czas mamy tutaj miękką wykładzinę, po bokach mamy jedynie twardy, nieprzyjemny plastik, te haczyki też jakością nie grzeszą, po drugiej stronie również haczyk, tu mamy gniazdo zapalniczki, lampkę i zaślepkę. No i ciekawe, punkty mocowania, na przykład jakichś pasów albo siatek. Tradycyjnie miejsca na roletę brak, a żeby złożyć oparcia foteli, trzeba się gimnastykować i sięgać tutaj. Na szczęście ktoś mądry wpadł na pomysł mocowania gaśnicy na rzep. No i dobre jest to, że po złożeniu oparć mamy płaską podłogę. Oparcia oczywiście mają regulację. 3 położenia. Podobnie jak w spalinowej wersji mamy podłokietnik, cup holdery, tutaj kratkę nawiewu i 2 porty USB, ale żadnego schowka, żadnego wyświetlacza. No i oczywiście izofiksy. Śmiesznostka też, że klapę można zamykać oczywiście elektrycznie, można ustawiać jej wysokość otwarcia, ale można też użyć normalnej klamki. No i jak to zrobić? Jak to zrobić? Miejsca na tylnej kanapie jest niezmiennie bardzo dużo. Chociaż muszę powiedzieć, że ten z przodu mógłby się trochę przesunąć do przodu. Dodatkowo tutaj pojawił się dekor i przeprojektowano boczki drzwi. O, tu jest taka klamka, działa odwrotnie, bo na dół to jest do góry, a do przodu to jest na dół. W wersji spalinowej tutaj mamy taki srebrny dekor, który ma przypominać rękojeść pistoletu, a tutaj zwyczajna mała klamka, która chodzi niezbyt przyjemnie. Ona tak wraca z opóźnieniem. Trzeba pchnąć drzwi, żeby drzwi otworzyć. No ale przynajmniej plastiki starają się być niezłej jakości. Tutaj nawet udają miękkie. Chyba najprzyjemniejszy jest ten element. Klamka jest plastikowa. Tu jest miękko, tu jest miękko, tu jest... O, jakie to jest czułe. Tu jest twarde. No i tutaj już mamy twardy plastik. Te przeprojektowane boczki drzwi widać znacznie lepiej na przednich drzwiach, bo tutaj był taki olbrzymi srebrny plastik. I tutaj był panel z regulacją szyb i lusterek. A teraz lusterka sterujemy tu, na kierownicy, lewe i prawe. Wystarczy tylko uruchomić odpowiednią funkcję.
Nie, to nie było w systemie, ani... To gdzieś tutaj było. Komfort pojazdu, tu mamy regulację. Tutaj możemy uruchomić funkcję dziecko w pojeździe. Ja chcę po prostu ustawić sobie lusterka. Tryby zasilania, tryby jazdy, opóźnienie. A to jest jakaś asysta głosowa? Hello. Set the mirrors. Dobrze, to jedziemy. Systematycznie od początku. Tryby jazdy, nie odblokanie przy zbliżaniu, włączeniu, opóźnienie reflektorów. Personalizacja przycisków kierownicy. Regulacja lusterka wstecznego. Tada! Fanfary! Jest regulacja lusterka wstecznego. Lewo. Prawo. Czy ja naprawdę chciałem znaleźć, gdzie się reguluje lusterka? No, sporo jest tutaj tych wszystkich ustawień. Sporo. Na szczęście możemy to wszystko pominąć i udać się w daleką podróż. Nie zmieniła się za to kierownica. Tutaj mamy przyciski, takie pady do regulacji tempomatem, tutaj do menu, głośniej, ciszej. Nie zmieniła się ta dźwigienka, nie zmieniła się dźwignia do zmiany biegów, nie zmienił się ten element. Tu są czujniki, widzicie, diody, które cały czas... O, muszę odsłonić kamerę. Cały czas badają moją koncentrację. Czy patrzę na drogę, czy nie patrzę na pasażerkę, czy nie patrzę w ekran. No jeśli tylko zdekoncentruję się, spojrzę tu albo spojrzę tu, to wszystko zaczyna piszczeć i buczeć. Mamy taki sam head-up display, ten sam wyświetlacz z inną grafiką. No i trochę zmian tutaj, bo w wersji spalinowej tutaj mamy lewarek zmiany biegów i pokrętło do trybów jazdy, a tutaj mamy tryby jazdy HEV i V, no i kilka innych. 2 miejsca na telefon, ale jedna ładowarka indukcyjna została, duży schowek w podłokietniku został i schowek przed pasażerem również został. I również nie jest wyflokowany. A, widać haczyk. Deska jest takiej samej jakości, tutaj miękka, tutaj też miękka, chociaż mniej przyjemne to jest w dotyku. To jest piano blackowe, dobrze, że z takim dekorem, tu jest srebrna listewka. Wszystko sprawia całkiem niezłe wrażenie. O, kratki lotu powietrza. No to co, możemy? No chyba możemy już jechać, nie? To od razu pierwsza rzecz, która mnie drażni, czyli dźwignia zmiany biegów. Zapytacie, dlaczego mnie drażni? A, guzik, nikt tam nie pyta, przecież nikt tego nie ogląda. Ale powiem wam, dlaczego mnie drażni. Działa z bardzo dużym opóźnieniem. Wciskam D, no wciska się D, ale wystarczy, że nie do końca, nie mocno wcisnę pedał hamulca, to już dźwignia nie zadziała. No teraz zadziałała. Najgorsze jest takie szybkie zmienianie z jazdy do przodu, do tyłu, na przykład podczas manewrowania na parkingu. No wtedy można się trochę poirytować. No ale teraz wszystko jest cacy. Jedziemy? No nie. Dlaczego nie jedziemy? Pasy. Bez zapiętych pasów, moi drodzy, nigdzie tutaj nie ruszymy, bo nie mamy przycisku, który zwolniłby hamulec ręczny. Dacie wiarę, że ten silnik spalinowy, 2 silniki elektryczne razem dają moc łączną systemową 347 koni mechanicznych? A jak oni to policzyli? Nie mam zielonego pojęcia. Przecież przy takich parametrach auto powinno przyspieszać w jakieś 6,5 sekundy. No dobra, ale szczerze mówiąc, to na brak mocy tutaj narzekać nie można. Cały moment idzie na przednie koła, więc jak jest trochę ślisko, trochę mokro, to po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu efekt jest taki, słyszycie? I to nawet w trybie Eco. No powiem wam, że to średnio przyjemne. Na szczęście system blokowania się kół szybko zaczyna działać, no ale ten efekt zerwania przyczepności jest. Ależ to ma kopa. O, nawet przy 80 zerwało przyczepność. Przy 90 też. Auto jest trochę cięższe. O właśnie, skup się, bo zasłoniłem kamerę. Może tak? Zatem może bardziej tak. System jest tak skalibrowany, że oczywiście cały czas samochód rusza, samochód przyspiesza na prądzie. Nawet jeśli baterię mam wycackaną do 5 km zasięgu, no to tego prądu bateria sobie zostawia właśnie na potrzeby ruszania. I to bardzo dobrze, bo wtedy dynamika tego samochodu jest naprawdę zadziwiająca. A przecież auto jest trochę cięższe od wersji spalinowej, bo waży ponad 1700 kg. No dobra, i pewnie zastanawiacie się, ile zużywa benzyny ten samochód i ile zużywa energii.
No więc benzyny w cyklu takim mieszanym z rozładowaną niemalże do zera baterią to jest, uwaga, 6,1. A w trybie elektrycznym, gdybym jechał tylko na prądzie, średnie zużycie to 18 kWh. No zatem ta bateria cała wystarczyć ma właśnie na obiecane 91 km. No a wtedy zużycie benzyny wynosi równe 0. 0. No i trzeba jakoś przyznać, że te wskazania komputera są prawie że odwzorowaniem stanu rzeczywistego. O, bocian. Co mnie więc tutaj drażni? Oprócz pociągu, oprócz pogody, oprócz budowy, tak w zasadzie drażnią mnie drobiazgi. Między innymi to lusterko wsteczne, które łapie bardzo nieprzyjemną perspektywę. Ono mocno oddala, a przez to mam wrażenie, że samochód, który wisi mi na zderzaku, jest jakiś kilometr ode mnie. Ale chyba bardziej niż lusterko drażni mnie zawieszenie. Nie, żeby nie było komfortowe. Ono jest po prostu takie mało mięsiste. Trochę je słychać, trochę ono dudni na takich dziurawych, mazurskich, pięknych drogach. No, jest troszeczkę nieprzyjemne. Szkoda też oczywiście, że mimo silnika spalinowego, jednego silnika elektrycznego i jeszcze rozrusznika alternatora, czyli trzeciego małego silniczka elektrycznego, napęd tutaj wędruje tylko i wyłącznie na przednią oś. A przecież pamiętacie test JQ7, pierwszego chińskiego auta terenowego na naszym rynku? Jak nie pamiętacie, no to oczywiście zapraszam na kanał Auto Made in China. Tam znajdziecie test właśnie tego samochodu w wersji spalinowej, a także porównanie z Kią Sportage. Reasumując, dobrze, że pojawiła się wersja hybrydowa JQ7, takiego całkiem sporego, dużego i atrakcyjnego SUV-a. Wersja hybrydowa, ale PHEV, czyli ładowana z gniazdka. Sporym minusem jest mała moc prądu ładowania DC, sporym minusem jest też to zawieszenie, takie trochę nieprzyjemne, no i to lusterko wsteczne, no ale to są tak naprawdę detale. Na plus zaliczam zmiany we wnętrzu, na plus zaliczam zużycie energii i paliwa, no i na plus warto zaliczyć także cenę. Podobnie jak w wersji spalinowej, auto dostępne jest tutaj także w dwóch wersjach wyposażenia. Select i Exclusive. Ta podstawowa Select kosztuje 159 900. Cicho być! A Exclusive 169 900. Zobaczcie, podniosę telefon i przestaję mrugać. A przecież nie trzymam telefonu w ręce, bo nie wolno. Różnice między tymi dwoma wersjami to tak naprawdę wyposażenie, bo cały czas za kolor producent nie bierze dopłaty. No oczywiście, jak ktoś jest ciekaw, ma podgląd na przepływ energii, no i można... No to chyba nie pozostało mi nic innego, jak na koniec powiedzieć żenujący żart prowadzącego. Pyta kura kury, gdzie twój mąż? A